Cześć kochani! Zapraszam Was dzisiaj na długo oczekiwany tutorial dotyczący wyplatania kury z papierowej wikliny. Kury takie jak tutaj właśnie widzicie, składającej się z dwóch części, kury otwieranej, do której możecie włożyć czy prezent, czy jakieś słodycze, która może być opakowaniem do prezentu, a także samodzielną ozdobą wielkanocną. Zapraszam osoby, które troszeczkę już wyplatały z papierowej wikliny, a jeśli jesteście osobami początkującymi, radzę przejrzeć moje filmy, które uczą wyplatania splotu ósemkowego, czy chociażby dekupażu na koszykach. Zaczynamy, zapraszamy do dzieła. Do wykonania spodu wyplatanego od kury będziecie potrzebować oczywiście rurki. U mnie są to rurki białe gazetowe. Wzornik. Jest to miska o średnicy 17 cm oraz narzędzia: szczypce boczne, drut dziewiarski oraz klej. Spód miski to wyplatane dno na bazie gwiazdy ośmioramiennej z początkowym ułożeniem po dwie rurki. A więc od tego właśnie zaczniemy. Przygotujcie sobie 4 pary po dwie rurki w miarę równej długości. Ułóżcie je w gwiazdę ośmioramienną. I wyplećcie dno tak jak na filmie, o choćby tutaj. Pierwszy rządek tych rządków z podwójnymi rurkami osnowy będziemy potrzebować 6. Po 4 okrążeniach czas, aby zmierzyć odległości od środka i ewentualnie lekko je skorygować, tak żeby wystające rurki osnowy były z każdej strony równej długości. Standardowa procedura przy wyplataniu dna na bazie gwiazdy. Sprawdźmy wielkość. Można powiedzieć, że jest to wielkość spodu tej miseczki. Teraz będziemy wyplatać nadal przez dwie rurki, natomiast tą osnowę lekko uniesiemy podczas wyplatania do góry. Zróbmy tak jeszcze 2 okrążenia. Po 2 okrążeniach możemy włożyć nasz wzornik do środka i dodać obciążnik. Teraz chciałabym zacząć rozdzielać osnowę na dwie części. Czyli każdą z tych par rurek rozdzielę na 2 i będę dalej wyplatać splotem ósemkowym do góry około 13 rządków. Przy kolejnych rządkach rurki osnowy już są bardziej rozchylone, dlatego plecenie będzie łatwiejsze. Miska się lubi przekrzywiać, trzeba to też kontrolować. I oczywiście pleciemy jak zwykle, dociskając splot z góry na dół. Teraz chciałabym zacząć wyplatać w ten sposób, żeby wszystkie rurki osnowy były skierowane do środka, aby ten skos właśnie w tej naszej misce, czyli w spodzie kury, wykonać. Musimy to zrobić po prostu ręcznie, przyciskając mocno rurki osnowy, nadając im taki kształt, aby były one skierowane do wewnątrz kosza. Przy każdym okrążeniu kolejnym troszeczkę bardziej, troszeczkę więcej. Cały czas rurki osnowy popychajcie kciukiem do środka koszyka. One przy kolejnych okrążeniach będą zbliżały się coraz bardziej do siebie, czyli będą kierowały się coraz bardziej do środka miski. Takich okrążeń, jak już wspominałam, musimy zrobić 5.
Jak widzicie, miska nabrała takiego skośnego kształtu w tej górnej części. O to nam chodziło. Tutaj będzie przykrywka od góry, ta górna część. Ona musi mieć na czym się oprzeć i musi być właśnie lekko po skosie. 13 części miski, 13 okrążeń rozchodzących się na zewnątrz i 5 schodzących się do środka. Żeby zakończyć koszyk, żeby zakończyć miskę, musimy rurki powkładać do środka. Robimy to tak jak zazwyczaj, czyli najpierw chowamy w ściankę rurkę, którą wyplataliśmy, też przez mniej więcej 4 rządki. Ciężko to pokazać, bo tu jest na razie gęsto tych rurek, ale to jest standardowa procedura. Nie ma w tym nic innego, nic nowego. I teraz pochowamy każdą z rurek również do środka koszyka. Czyli przy pomocy drutu dziewiarskiego podważamy 4 rządki. Widzicie? I pomijając oczywiście pierwszy i wkładamy tam rurkę, którą chowamy, wyciągamy drut, pociągamy rurkę i rureczka schowana. Tak musicie zrobić również z pozostałymi rurkami. Po ucięciu wszystkich końcówek, po chowaniu ich jeszcze gdzieś tam delikatnie w splot, można powiedzieć, że wyplecenie misy zostało zakończone. Misa, która będzie spodem naszej kury.